I on spojrzał na mamę, uśmiechnął się, a mama coś do niego płynnie w niemiecku odpowiedziała. Pamiętam jej bluzkę, jej róż na policzkach i wtedy kciuk powędrował na lewo. I moja mama z siostrą, ciocią Ewą, zostały zamordowane w komorach gazowych. Witam serdecznie w kolejnym odcinku Łukasz Kazek History Story. To jest mój autorski kanał i odcinki ze mną będą realizowane tylko i wyłącznie tutaj, nie gdzie indziej. Zapraszam Was dzisiaj na niesamowitą opowieść. Opowieść prawdopodobnie jednego z ostatnich żyjących więźniów Arbeitslagerriese w Górach Sowich. Człowieka, który przetrwał łódzkie getto, a także przetrzymał obóz zagłady, obóz śmierci Auschwitz-Birkenau. I ja osobiście miałem okazję tego człowieka poznać, bo do inspiracji tej opowieści skłoniła mnie książka. Książka, którą napisała Magda Jaros i właśnie Leon Weintraub, bohater dzisiejszej mojej opowieści. Dostałem tą książkę od Magdy i od Leona z osobistą dedykacją i w tej książce zaskoczyła mnie jedna rzecz. Kiedy byłem w Warszawie w Łazienkach, czytałem sobie właśnie artykuł o Leonie Weintraubie, usłyszałem, że powstała ta pozycja, kupiłem ją, zacząłem czytać i nagle na którejś ze stron czytam, że Leon Weintraub widział to samo tu w Górach Sowich, co człowiek, którego też osobiście poznałem. Był węgierskim Żydem i nazywał się Lajos Ederli. Sponsorem dzisiejszego odcinka jest Surfshark, sprawny i szybki VPN. O co w ogóle w tym wszystkim chodzi? Co najbardziej złodzieje kradną z internetu? Hakerzy. Kradną wasze dane, wasze hasła, wasze loginy i oczywiście numery kart kredytowych. Przecież to są rzeczy, które nie podajecie nawet swoim bliskim przyjaciołom. A hakerzy zabierają to bez waszej wiedzy. A Surfshark praktycznie im to uniemożliwia. To oprogramowanie, które zapewnia przede wszystkim bezpieczeństwo przed atakami hakerów. Wyobraźcie sobie, że Surfshark tworzy tunel, przez który wędrują dane z waszego komputera do banku czy skrzynki pocztowej. Nikt nie jest w stanie podejrzeć tych danych, a tym samym ich wykraść. Ten tunel nie ma żadnych bocznych wejść. Ma tylko jedno wejście i jedno wyjście. To bardzo przydatna cecha, gdy korzystacie z publicznych sieci Wi-Fi na lotniskach czy w knajpkach, czy nawet gdy logujecie się do banku czy poczty w takich miejscach. Inną przydatną funkcją jest wirtualna zmiana lokalizacji waszego telefonu czy komputera. To pozwoli wam się zalogować na przykład do polskiego banku, gdy jesteście na wakacjach w Wietnamie, czy obejrzeć film z lokalizacji, gdzie jest on kompletnie niedostępny. Surfsharka zainstalujecie na każdym telefonie i na każdym komputerze. W linku w opisie więcej informacji, a z kodem KAZEK z dużych liter otrzymacie 83% zniżki i 3 miesiące korzystania z Surfsharka za darmo. Do dzieła! Niemcy likwidują getto łódzkie. Pan Leon wraz ze swoją rodziną ląduje na rampie w Birkenau, gdzie odbywa się selekcja. Leon jako młody, drobny chłopak nie rozumie, co się dzieje. Nagle ktoś krzyczy do przodu, wyrywa mu plecak, a on w panice krzyczy: ale ja mam tam znaczki!
zbierałem znaczki. To był mój największy skarb. A ktoś nagle wyrwał mi plecak i mi je zabiera. Nadchyliła się nade mną jakaś postać. Blade, trupie oczy. Ludzie byli w dziwnie komicznych piżamach. Dotknęła i powiedziała mi: słuchaj, chłopcze, tu się nie przyjeżdża, żeby żyć. Wrzaski, krzyki, selekcja, Żydzi. Okazuje się, że będą nas dzielić. Byłem wątły, ale dość zwinny. Kciuk SS-mana skierował mnie na prawo. Powiedziałem tylko do mamy na odchodne, że jeszcze się zobaczymy, bo zaczęli nas gnać w głąb obozu. Myślałem, że coś tam istnieje. Nie wiedziałem, że do mamy również pod rękę przyczepiła się jej ciocia, nasza ciocia Ewa, która nie opuszczała jej na krok. Siostry, które przeżyły, mówiły mi potem, że być może mama by przeżyła, ale ciocia nie była w dobrej formie i idąc mu pod rękę trafiła na Mengelę, słynnego zbrodniarza, nazywanego aniołem śmierci. I on spojrzał na mamę, uśmiechnął się, a mama coś do niego płynnie w niemiecku odpowiedziała. Pamiętam jej bluzkę, jej róż na policzkach i wtedy kciuk powędrował na lewo. I moja mama z siostrą, ciocią Ewą, zostały zamordowane w komorach gazowych. Słuchajcie, jeżeli dotrwacie do końca tego odcinka, pokażę wam niezwykły artefakt. Namacalny dowód dramatycznej historii Leona Weintrauba. Tą rzecz trzymam tutaj w dłoni. Jest bardzo cenna. Wykonywano ją tylko w 2 miejscach na świecie. I tylko przez niecałe 3, a w drugim miejscu 4 lata. Leon Weintraub jest w Oświęcimiu. Mówi, że popadł w katatonie. Zamknął się dosłownie jak muszla. To był człowiek, to był chłopiec, który czytał, uwielbiał kino, zbierał znaczki. Jeżeli by myślał, tak jak myślał przed dostaniem się do Auschwitz, mówi, że mógłby oszaleć, nie przeżyć. Zamknął swoje myśli, zamknął się dosłownie w skorupie. Dziś we wrześniu 1944 roku zauważył grupę rozebranych, nagich mężczyzn, właśnie przechodząc w komandzie roboczym. Ci mężczyźni stali, otępiali. Podszedł do nich, zapytał się: co tu robicie? Jeden z nich odpowiedział: czekamy na wyjazd. Jesteśmy wyrejestrowani, będziemy stąd wyjeżdżać. I to zadziałało na młodego chłopca jak magnes. To słowo wyjazd było jakimś otwarciem z tej muszli i ucieczką z tego potwornego miejsca, jakim był Auschwitz-Birkenau. Nie myśląc kompletnie ani słowa, rozbiera się do naga, kładzie tę odzież i wmiesza się w tłum tych nagich mężczyzn. Przychodzą więźniowie funkcyjni, zabierają ich i prowadzą do pociągu. Jedzie długo, około 3 dni i wysiada na stacji w Sudetach. Na stacji z napisem Oberwiste-Geisdorf, dziś Głuszyca Górna. Za moimi plecami znajduje się stara fabryka dywanów za czasów niemieckich. Właśnie hitlerowcy urządzili tutaj kacet, Arbeitslager Riese Dortmund, w którym przebywał bohater dzisiejszego odcinka, pan Leon. Z tego miejsca pan Leon ma jedno z najbardziej tragicznych i wstrząsających wspomnień. Otóż wracają z Arbeitskommand, a więc z komand roboczych, do obozu. Wchodzą na teren obozu. Chwilę siadają na pryczach. Gong. Należy przerwać wszelkie czynności. Wyjść na plac apelowy. Będzie apel. Spogląda i widzi 2 SS-manów, którzy pilnują 2 więźniów. Jeden
rosły mężczyzna, dobrze zbudowany, starszy, drugi bardzo młody chłopak, około 17, może 19 lat. Okazuje się, że Lagerführer, szef obozu, mówi, że to są więźniowie, których przyłapano na próbie ucieczki. Zostaną za to publicznie powieszeni. I wszyscy mają tą egzekucję oglądać. Kiedy zakładają sznur na szyję tego rosłego mężczyzny, wykopują stołek, o dziwo, sznur się urywa. Jest stary, sparciały. Mężczyzna upada, wstaje, jest zaskoczony, że żyje. Klęka i składa ręce i mówi do SS-manów: błagam was, darujcie mi życie, zobaczcie, co się stało. Lagerführer jest bezwzględny, mruży tylko oczy, każe przynieść następny sznur. Nie ma litości. Wieszają tego człowieka. Za chwilę to samo ma stać się z tym młodym chłopakiem. On wystraszony, biega wzrokiem dookoła. Wyobraźcie sobie, mówi pan Leon, że sytuacja się powtarza. Sznur pod młodym chłopczykiem się urywa. On pada i robi to samo. Lagerführer to sadysta, arcyzbrodniarz. Każe jeszcze raz na innym sznurze tego chłopca powiesić. Ciała drgają na wietrze. Drgają jeszcze z jakichś resztek życia. Obserwujemy. Podchodzi lekarz obozowy w fartuchu, w białych rękawicach. To też morderca, tylko że w fartuchu. Przykłada stetoskop do ciała młodego chłopca i tego rosłego mężczyzny. Słucha i palcem woła Lagerführera. Nagle coś szepcze mu do ucha. Aha, mówi Lagerführer. Odpina kaburę, wyciąga pistolet, przykłada do skroni jednego i drugiego i kończy ich dramatyczne życie. Pan Leon mówi do mnie, co mieliśmy zrobić. Przyglądaliśmy się tempo i ślepo temu makabrycznemu widowisku. Co mieliśmy zrobić? Rzucić się na SS-manów, że oni nas wycięli jak żyto. Rozpruli na kawałki, mieli automaty, karabiny, granaty. Jak walczyć przeciwko tak uzbrojonym po zęby ludziom? Proszę sobie wyobrazić, że kiedy słyszałem tą opowieść, przypomniałem sobie, jak poznałem węgierskiego Żyda Lajosza z Budapesztu. Tą opaskę, węgierską flagę noszę cały czas od niego. On odszedł w 2020 roku. Spotkanie z nim zostanie na zawsze głęboko mi w pamięci. Jego kolega Imre Ojlo, budapesztański stomatolog, dentysta, namalował 49 grafik życia obozowego w Górach Sowich. Jedną z grafik jedna z grafik przedstawiała tą scenę, o której opowiadał mi Leon Weintraub. A więc wieszanie tych mężczyzn i jak jeden z nich urywa się właśnie z tego stryczka. Więc poznałem dwóch ludzi, którzy byli w tym samym miejscu i widzieli to samo. Proszę sobie wyobrazić, że tych dwóch ludzi stało w tym samym miejscu. Jeden po ponad 80 latach opisał to wydarzenie, a drugi już będąc wtedy wieczorem naszkicował całą tą dantejską scenę. Nigdy ze sobą nie mieli kontaktu i nigdy się nie wiedzieli. Leon Weintraub był polskim Żydem. Mówił biegle po polsku. Niemiecki też znał. A Lajos i Imre Olo byli węgierskimi Żydami. Nie znali języka polskiego. Ale obaj stali tu w tym samym miejscu, na tym placu apelowym i widzieli to makabryczne morderstwo. Młody chłopiec z łódzkiego getta ląduje na stacji Oberwister-Geisdorf. Bardzo blisko znajduje się Arbeitslagerwiese Schotterwerk. To właśnie w tym obozie
jest kilka dni. I tam pada hasło, że szukają elektryków. W związku z tym, że pan Leon pracował jako elektryk w getcie łódzkim, zgłasza się jako ochotnik. Trafia do KC-u Dornham. I tam jego zadaniem jest wyjeżdżać codziennie z majstrem cywilnym organizacji TODA i wchodzi na słupy i zakłada kable elektryczne na izolatory. To jest jego zadanie. Codziennie majster wywołuje go jako fachowca, wkłada do motocykla i z młodym SS-manem, który go pilnuje, zawozi na teren budowy. Ja pytałem pana Leona, czy on widział, jak więźniowie budowali podziemia. Nie, mówi. Nigdy przy podziemiach nie byłem. Wchodziłem tylko na słup i tam, jak powiedziałem wcześniej, zakładałem te izolatory. Byłem fachowcem. Ta praca uratowała mi życie. Po pierwsze, byłem wysoko. Na dole, kiedy SS-mani z nudów brali na przykład lufę od karabinu i kołowali karabinem dookoła i rozbijali więźniom czaszki, ja byłem na górze. Druga rzecz, miałem też koc. Oni nie widzieli. Wkładałem koc pod pasiak i jak siedziałem na słupie i zawijałem izolatory, to po prostu było mi ciepło i w ten sposób, ryzykując, ocaliłem życie. Ale była też jedna rzecz. Raz będąc tu właśnie w obozie w Rize, najadłem się dosyta. Otóż majster zabrał mnie do Wałbrzycha. Napisał w pokwitowaniu, że potrzebuje zabrać mnie do jakiegoś magazynu po bardzo ważne elementy właśnie do tych izolatorów, do tych kabli. Pojechaliśmy, a on w Wałbrzychu poszedł do kochanki. Poszedł do kochanki, a mnie posadził w kuchni. Nastawiał mi zupy i takie wieże chleba. On zabawiał się z tą kochanką, a ja jadłem. I jadłem i marzyłem tylko o tym, aby ich igraszki nigdy się nie skończyły, abym mógł cały czas jeść, jeść i jeść. Pan Leon Weintraub przeżył cały koszmar II wojny światowej i niemieckich obozów koncentracyjnych. W styczniu tego roku skończył 97 lat. Mieszka w Szwecji. Wciąż cieszy się dobrym zdrowiem i wyśmienitą pamięcią. Wciąż jest przykładem świadectwa tego, co działo się właśnie w okupowanej Europie, jaką pożogę wywołali Niemcy. Pan Leon zawsze jest świadkiem gotowym na opowiedzenie swoich wspomnień. Powiedziałem, że jeżeli dotrwacie do końca odcinka, pokażę wam coś wyjątkowego. Jest to moneta. Moneta unikalna z łódzkiego getta. 10 marek. W całej historii III Rzeszy, okupowanych krajów właśnie przez te hitlerowskie Niemcy, tylko w 2 miejscach, w 2 gettach pozwolono Żydom, aby taką monetę mogli bić. W Terezinie w Czechach i w łódzkim getcie w Łodzi. Stąd jest unikalna. Słuchajcie, te pieniądze, te właśnie marki z getta były tylko warte cokolwiek w getcie, chociaż tam szalała inflacja. Poza gettem nie miały żadnej wartości. Dla przykładu, w połowie 1943 roku za kilogram ziemniaków trzeba było zapłacić 150 marek. Ja mam monetę 10 marek. A za kilogram chleba 300 marek. Proszę sobie wyobrazić. Tak upadlano tych ludzi. Chciałbym jeszcze, kończąc dzisiejszy odcinek, zakończyć go tym, co dostałem w wpisie książki od Magdy Jaros i Leona Weintrauba. Łukaszu, dziękujemy Ci, że nas znalazłeś i że uwierzyłeś w tę niewielką, a może wielką historię. Pozdrawiamy i życzymy sukcesów. Do zobaczenia na Dolnym Śląsku. Magda Jaros, Leon Weintraub. Właśnie takie wielkie i niewielkie historie będą na kanale Łukasz Kazek History Story. Pamiętajcie o sponsorze naszego odcinka, Surfsharku, w sprawnym i szybkim VPN-ie. Więcej informacji znajdziecie w opisie pod filmem. Z hasłem Kazek macie dostęp do 83% zniżki i 3 miesiące za darmo.
ja korzystam. Dlaczego? Dlatego, że czasami chcę obejrzeć jakiś świetny dokument, który dostępny jest tylko w USA, w Kanadzie albo w Australii. I dzięki Surfsharkowi mam na to możliwość, aby obejrzeć to, co mnie najmocniej interesuje, a więc trudny XX wiek. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pamiętajcie o subskrybowaniu kanału, o łapce w górę, o dzwoneczku i oczywiście o tym, żeby nas wspierać. 1 kawa w miesiącu. Nic więcej. Cześć. Mój kanał znajdziecie pod adresem historystory.pl. Łukasz Kazek. Do zobaczenia.